kwestii wyjaśnienia. We wszystkich filmach będę mieć prawdopodobnie to samo ubranie. Nie wynika to z faktu, że kręcę to wszystko w 1 albo w 2 dni, ponieważ w Kirgistanie będę przez cały miesiąc. Ale wynika to z faktu, że wzięłam tylko 12 kg rzeczy. Przy czym 7 kg to jest sprzęt typu aparat, 2 obiektywy, komputer, dysk, baterie, dron. Więc na ubrania nie zostało już dużo miejsca. Da się? Da się! Nie bądź babą. Dobra. Siadaj. Czekaj, kamera. Здравствуйте! Dzień dobry moje ziomki z internetu, witam was w Kirgistanie. Kamraty wy moje. Jestem w samym sercu Azji Środkowej, w państwie byłego Związku Radzieckiego, w którym główną religią jest islam. Jest tutaj niezła mieszanka naprawdę wszystkiego, wschodu i zachodu. I po co się jeździ do Kirgistanu? Taki w sumie mało popularny kierunek, chociaż zyskuje ostatnio na popularności. Ludzie tutaj jeżdżą przede wszystkim dla widoków, dlatego że natura pobłogosławiła ten kraj swą hojnością. Poza tym jest tanio, ludzie są przyjaźni, jest bezpiecznie, jest tu wciąż bardzo mało turystycznie, więc sporo do odkrycia przed nami. A ja przyjechałam tutaj dlatego, że rok temu napisał do mnie widz. Nie byle jaki widz. Tajemniczy pan Andrzej. I co ja sobie myślałam? Czemu w ogóle pojechałam do Azji spotkać się z jakimś typkiem z internetu? Dlatego, że pan Andrzej, moi drodzy, to jest niezły badass. Pan Andrzej jest majorem, jest byłym wojskowym, który jest tutaj w Osz na misji humanitarnej z ramienia ONZ. Pilnuje, aby się 2 grupy etniczne nie pozabijały, Uzbecy z Kirgizami. Oni się nie lubią, są sąsiadami, tutaj w Kirgistanie jest bardzo dużo Uzbeków. I w Osz, samym Osz mówi się, że jest tak pół na pół, 50 na 50. Także nie wiem, czy dałoby się wybrać bezpieczniejszą opcję spotkania z jakimś widzem na drugim końcu świata. Pan Andrzej jest nam wszystkim tutaj zgromadzonym niezwykle pomocny, dlatego że dzięki niemu mogę się dowiedzieć znacznie więcej o tym kraju, mogę pojechać w różne miejsca, w które normalnie nie można. Mam dojścia do różnych ludzi, no i opiekuje się mną. Super jest pan Andrzej. Niestety pozostanie tajemniczym panem Andrzejem, dlatego że, jak to sam powiedział, nie ma parcia na szkło, nie mogę go kręcić. Wyraził wolę, abym zasłaniała mu twarz, tak jak zasłaniam dzieciom w Azji, nagim dzieciom, siusiaki, czyli takim pikselem. Niezłe mam atrakcje z tym panem Andrzejem, wam powiem. Takie dosyć nietypowe. Bo dzisiaj dopiero po 3 dniach wynurzyłam się sama na miasto, aby trochę pokręcić, a w międzyczasie robiliśmy różne rzeczy. No ale trzeba dać ci szansę. Dlaczego tak myślisz? Dlaczego zakładamy najgorsze? Może się okaże, że jestem po prostu urodzonym bojownikiem. Nie wierzy we mnie. Ambicja plus 100. O, okej. Będzie boleć, Andrzej? Trzymaj mocno. Trzymaj mocno do ramienia. Boję się odrzutu. Tutaj. O tak. I trzymaj mocno. Tak, żeby ci było wygodnie. Okej. Tylko, że ja nie widzę tej tarczy. Wow! Gdzie ja w ogóle celuję? Ty widzisz, gdzie ja strzelam? Troszkę za wysoko, ale bardzo dobrze. No zrób dziewczyna, ciut niżej, będzie dobrze. Jest trafiony. Zmieniłabym kamerę. Mogę na chwilę przestać? Ustawiłam sobie w innym miejscu. Nogi snajpera. Bardzo ci dziękuję. Kruto było? Słucham? Kruto? Kruto było. To jest jakiś Photoshop, że ja tutaj dzisiaj nie mam siniaków. Dobra, pokażę wam Osz.
stolicą Kirgistanu, stolicą jest Biszkek, ale Osz podobno jest dużo ładniejsze. A i tak szału nie robi. To znaczy, z punktu widzenia architektury nic tutaj nie ma. Jest tutaj po prostu taka sowiecka, postsowiecka zabudowa, budynki mieszkalne. Nie ma tutaj starówki, nie ma starych budynków, są jakieś pojedyncze, ale do nich się trzeba natłuc za miasto. Dlatego, że Kirgizowie przez wieki byli ludem koczowniczym i do tej pory 70% populacji mieszka na wsiach i trudni się pasterstwem. Miesiąc ten Kirgistan. Trzeci dzień dzisiaj. Хорошо. Przeczytałam w jakimś przewodniku, że jak się nie mówi po rosyjsku, to nie ma po co jechać do Kirgistanu. Pytacie mnie czasami, jak to jest z językami, czy są one niezbędne do podróżowania. Czy ja mówię po rosyjsku? Ja myślę, że to zasługuje na osobny odcinek w ogóle, jak ja mówię po rosyjsku. Próbowałam się czegoś tam uczyć, ale uczę się teraz. I mówiłam o tym na Instastory. W ogóle jeśli was tam nie ma, to wpadajcie, bo wciąż jestem w Kirgistanie i wrzucam relacje na bieżąco. Mój rosyjski zasługuje na osobny odcinek, dlatego że ja zmyślam słowa. Jest. Jest. On też zmyśla słowa i udaje się. Ja to robię z takim, wiecie, mówię po polsku, tylko z takim, jak to powiedzieć, z takim zacięciem rosyjskim, akcentem. I oni rozumieją. Jak по-русски żona? Żona? Żona. Ребята? Это бурек? 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 Самса. Это? Винишье. И это по-русски? Картошка. Картофle. Polski język. Ja z Polszy. Polsza, Warszawa. 1 miesiąc w Kirgistan, 1 miesiąc w Kirgistanie. Вы хорошо говорите. Нет. Все равно понимаете. Мое слово понимаете? Понимаю, dlatego że język polski pochodny ruski. Spasiba, później przyjdę. Ja przyjdę. Normalnie nie wrzuciłabym do sieci mojego upokorzenia, ale pani mnie pochwaliła, więc dodałam, ani muszę. W kwestii języka dużo robi mowa ciała i kontekst. Dlatego, że o co oni mogą mnie pytać? Skąd jestem? Jak mam na imię? Moja zawód? Przez większość czasu nie mam pojęcia, co robię. Ale uśmiech to jest język całego świata. Jak mój tata robił grilla, to rozpalał go godzinę, a potem zostawiał mięso w spokoju. Ale widzę, że i tutaj, i tak jak w Turcji, oni idą w szybkość. Tu się wachluje, wędzi. Lewandowski, super bombardier. Lewandowski, super bombardier. Lewandowski, super. Lewandowski, привет! Przekażę. Czy ja tutaj rzucam się w oczy? Romancia. W sumie nie bardziej niż w Chinach. No tak jak mówiłam, ładnie to tutaj nie jest. Nie wyczaruję. Zmieniamy dzisiaj scenerię. Spakowałam się i jadę w góry i na wieś.
Stary Mogul na wysokości 3000 metrów. Baza wypadowa dla tych, którzy chcą wspiąć się na Lenin Peak. Ja jutro będę szła. Oczywiście nie będzie ataku szczytowego, bo ja jestem niegórowa jeszcze. Podskaczę sobie trochę. Dzień dobry. Pogodę mamy dzisiaj średnią. Chyba za daleko na tego Lenina nie zajdziemy. Kiedyś mówiłam wam o tym, że trzeba się naprawdę natrudzić, żeby być samemu w podróży. No i dzisiaj na moje zdjęcia i filmy jadę z dwójką Rosjan, którzy jadą na trekking. Ale dałam radę w dżungli z grupą. Damy radę i teraz. Widzicie to białe tam? Tam były góry wcześniej. Stamtąd wyszliśmy właśnie. Club Story. Vlogerka podróżnicza, której zawsze pada. Może lokalnie akurat teraz. Z rzekę przechodzę. Spasiba. A że aktualnym opadem w Kirgistanie jest śnieżyca. Słów mi brakło, słuchajcie, bo to jest aż nieprawdopodobne. No tak mam, tak mam. Ojejku. Wszystko mam mokre. Trochę tutaj utknęłam, dlatego że wszystkie miejsca, które chciałam wam pokazać w okolicy, wymagają dobrej pogody. Ale nie. Przez ostatni miesiąc było tutaj słonecznie i ciepło. Ludzie wracali opaleni, spaleni wręcz mówili. Weź krem z filtrem. Czy mam brać ciepłe ubrania? Nie bierz, będzie ci gorąco. Czy to było rozsądne z mojej strony, żeby nie brać ciepłych ubrań? Nie było, dlatego że początek maja to wcale nie jest jeszcze początek lata, zwłaszcza na 3000 metrów nad poziomem morza. Wszystko się może wydarzyć i się wydarzyło. Więc zmiana planów. Zostaję w tej wiosce. Nie na 5 dni, a na 1.
Stary Mogol to nie jest wcale taka mała mieścina. Mieszka tutaj 3000 ludzi, ale jeszcze 70 lat temu było tutaj po prostu puste pole. I przyjechała tutaj grupa Tadżyków z Tadżykistanu i osiedlili się tutaj, postawili swoje jurty i zaczęli hodować bydło. Rząd sowiecki stwierdził, że jest to świetny pomysł, aby zrobić z tego takie zagłębie hodowli bydła. Zaczął pompować tutaj kasę, doprowadził prąd i wodę oraz zaczął zachęcać Kirgizów i Rosjan do tego, aby się tutaj osiedlali. Ci zaczęli się murować i jakoś się tutaj żyło. Po upadku ZSRR rzeczywistość wyglądała już trochę inaczej. Wciąż 70-60% mieszkańców utrzymuje się z hodowli bydła. Nic innego tutaj nie można robić, jeśli chodzi o rolnictwo, dlatego że nic tutaj nie rośnie. Co najwyżej ziemniaki i to takie skarlałe. Natomiast 40% mieszkańców musi sobie radzić inaczej. Co robią? Na przykład, jeśli mają samochód, mogą pracować jako taksówkarz, mogą rozwozić towary. Duża część mieszkańców tutaj pracuje w pobliskiej kopalni węgla, zwłaszcza w sezonie nieturystycznym, zimą. Natomiast ci mniej obrotni i ci, którzy nie dysponują własnym samochodem, mogą uprawiać zbieractwo. Takie trochę dosyć osobliwe zbieractwo. Idą pod kopalnię węgla i zbierają te odpadki węglowe, te kamyki, które spadają z samochodów. Przepatrzają, jak to się mówi, sprawdzają, czy w śmieciach nie ma takich odpadków, wybierają je, bo za 40-kilowy wór takich odpadów węglowych można tutaj dostać ze 2-3 dolary. A się nie przelewa. Tutaj zarabia się od 150 do 200 dolarów miesięcznie. Jak ktoś zarabia 300, to jest nieźle. Ogromny plus podróżowania jako kobieta w pojedynkę. Ludzie się mnie nie boją, wręcz przeciwnie, są ciekawi, co ja tu robię, jakaś dziwna, zbłąkana turystka z Europy z aparatem. Pojedynczego kolesia też by się pewnie nie bali, ale jednak... Jak telefon? Что telefon? Okej? Ups. Ups. Здравствуйте. Nie ma w Kirgistanie takich miejsc odciętych od świata, nawet mimo tego, że nie ma czegoś takiego jak autobusy międzymiastowe. Wszędzie można dojechać marszrutkami albo po prostu wynająć sobie auto z kierowcą. Brzmi jak burżuazja, nie? Ale wychodzi bardzo tanio. Ja na przykład za drogę z Osz do Biszkeku będę płacić jakieś 1000 somów, czyli 15 dolarów, a to jest chyba ze 400 kilometrów. Także nawet samemu sobie można taki transport wynająć. Nie trzeba być w grupie, żeby jakoś się to kalkulowało. Szybka decyzja. Wracam do Osz. Jadę montować dla Was ten odcinek. A kiedy to oglądacie, pewnie już kręcę następny. No to nara!